Nadszedł czas egzaminów. Ja na przykład nie mam telewizora od 16 lat. To do tej pory było wszystko mówione, to była taka zabawa trochę w piaskownicy. Poziom tego rezonansu Schumana bardzo wzrasta cały czas. I on będzie wzrastał. Patrząc na tę skalę, widzicie po lewej stronie poziom wibracji. Wibracja to jest inaczej poziom energii w waszym ciele. I że nic na was nie może mieć wpływu, jeżeli wy na to nie zezwolicie. 200 to jest ten poziom energii, który pozwala nam jakoś żyć. Nie powinniście mieć żadnych autorytetów. Ciągle biadoli, ciągle się smuci, ciągle szuka powodu do smutku, do płaczu. Tu nie o pieniądze chodzi w tym świecie. Kiedy próbujemy komuś zawiązać buty, to nie pozwalamy tej osobie się rozwinąć. Jak słyszycie, że macie się czegoś bać, to po prostu nie słuchajcie tego i wyjdźcie. Tych poziomów świadomości jest wiele. To zresztą słyszeliście, wiecie, czytaliście. I to jest fajna wiedza, taka merytoryczna, ale co w praktyce tak naprawdę z tym robimy, prawda? Bo fajnie jest powiedzieć, okej, dobra, to ty gadasz głupoty, to jesteś na pewno niżej niż ja. Ja myślę, że każdy z was tak kiedyś miał, nie? Ja też. Jak gdzieś tam kogoś słuchałam, czytałam, to w sensie, słabiutko. No tak, ale w czym to, że tak powiem, uwiększa mojej wadze, że ja kogoś ocenię, bo tak naprawdę my patrzymy na wszystko przez swoje filtry, tak? To podświadome, które mamy w głowie i często oceniamy niekoniecznie tak, jak ma się ta rzeczywistość w rzeczywistości. Podzieliliśmy na stary świat i na nowy świat. Nasz świat na dwa. I w starym świecie takie rzeczy właśnie jak astrologia, numerologia, wszystkie te rzeczy, które działy wcześniej, nawet chociażby afirmacje, one miały wpływ, ale to był stary świat. W nowym świecie, do którego my zapraszamy, jest to wszystko dalej, można powiedzieć, działa, ale to już jest, można powiedzieć, stara technologia. To już się tak nie sprawdza i my chcemy wam pokazać, że możecie wznieść się ponad to wszystko, że to jest taka, to do tej pory było wszystko mówione, to była taka zabawa trochę w piaskownicy. Można powiedzieć, coś na poziomie żłobka, a my chcemy, żebyście zrobili krok do przodu, krok dalej i zobaczyli, jaką mocą wy jesteście tak naprawdę i że nic na was nie może mieć wpływu, jeżeli wy na to nie zezwolicie. Ani żaden tarot, ani znaki zodiaku, ani wróżki, ani wróżby, nic co tak naprawdę sami nie jesteście w stanie wykreować. Tak, są pewne przestrzenie w życiu, w których dalej będzie w was rezonowała ta wiedza, albo pociągała ta wiedza, tak? Numerologia, wróżka, badanie poprzednich żyć, czyli gdzieś tam jakiś regressing i tak dalej, a są przestrzenie w życiu, w których to kompletnie jakby nie ma mocy żadnej sprawczej. Ale do rzeczy. Chodzi nam o to, że to, co wszystko przed chwilą powiedzieliśmy, te wszystkie konstrukty, które do tej pory w jakiś sposób kształtowały nasze życie. Wy dysponujecie dużo większą mocą i wy możecie stworzyć życie takie, jakie wy chcecie, a niekoniecznie tak, jak ktoś wam powiedział, że ono będzie wyglądać. Jesteście daleko, daleko, daleko ponad tym. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które możecie sobie przyswoić, że nikt nie ma prawa do mówienia wam tego, co wy macie robić i też często powtarzamy, że nie powinniście mieć żadnych autorytetów. Jedynym autorytetem dla was samych powinniście być wy sami. Możecie się gdzieś inspirować pewnymi rzeczami, możecie słuchać, podsłuchiwać i tak dalej, ale dopiero wasze doświadczenie i to, co wy w głębi siebie czujecie, to dopiero to tworzy tą waszą tak naprawdę, waszą całość, to kim naprawdę jesteście i dopiero kiedy zamiast szukać cały czas na zewnątrz, skupicie się na sobie, to dopiero wtedy możecie odnaleźć wszystko to, czego szukacie na co dzień, bo każdy z was czegoś szuka. Dlatego też tu jesteście, bo każdy czegoś szuka. Czy to szuka spełnienia w relacji, czy to szuka zdrowia, czy to szuka pieniędzy, czy to szuka ogólnie spełnienia szczęścia, czy czegokolwiek innego. Wszyscy jesteśmy poszukiwaczami, dlatego też się tak tutaj zebraliśmy na pewno nieprzypadkowo, po to, żeby wreszcie odnaleźć to coś, co tak naprawdę zawsze mieliśmy na wyciągnięcie ręki, co zawsze było w nas samych. No właśnie, tak. Pierwsza rzecz, jeżeli tutaj jesteście, to macie w sobie gotowość na to, żeby usłyszeć, jak rzeczy się mają, co istnieje, co nie istnieje.
jakby tutaj znowu nie chciałabym się o siebie, czy ciebie, czy kogokolwiek łapać za słówka, tak? Bo tutaj możemy polemizować, ale nie chodzi o filozofowanie. Filozofowanie odstawiamy na półkę, tak? To wszystko takie mówienie, myślenie, zastanawianie się, to jest wszystko projekcja ego, a my chcemy zejść do serduszka, tak? My chcemy zejść do czegoś, co jest o wyższej wibracji i o wyższej gotowości do tego, żeby poznać siebie i poznać świat. No ale skoro tutaj jesteście, to znaczy, że macie taką gotowość i taką umiejętność, znaczy umiejętność ma każdy, ale wy dzisiaj macie gotowość, żeby z tej umiejętności skorzystać. I Paweł jak mówił o tym, że sami dla siebie najważniejsze, żebyście byli autorytetami, to co chcemy też jeszcze powiedzieć, to że warto zainteresować się na przykład tematem zrozumienia poziomów świadomości, bez względu na to, jakie opracowania wybierzecie. I my tutaj jakby nie będziemy tworzyć swoich skal świadomości. Wiele osób dzisiaj to robi. Sami tworzą swoje pomysły na to, jak świadomość można zinterpretować albo pogrupować. My tego nie będziemy robić z bardzo ważnego powodu, bo my nie robimy badań na całej populacji, a istnieją osoby, które już to zrobiły. Jest kilku takich naukowców i oni naprawdę wykonali ogromną robotę, pracowali na całej populacji ziemskiej, ludzkiej, pracowali z jasnowidzami, z bioenergoterapeutami, z osobami, które czują więcej, widzą więcej, rozumieją więcej, pracując na poziomie podświadomości, na poziomie nadświadomości. To były badania prowadzone przez wiele lat, bezpośrednio z wieloma ludźmi i pośrednio z całą ludzkością i te opracowania już są. I my z tego korzystamy, bo to jest fajny materiał naukowy, ale też taki rozwoju duchowego. Każdy z tych naukowców dochodził do jednego momentu w swoim życiu. Tak naprawdę wszyscy naukowcy dochodzą do tego samego momentu, nawet fizycy kwantowi, o których ja często wspominam, też dochodzą do tego punktu, w którym wiedzą, że już go we wzory ubrać nie mogą, bo to jest coś ponad, to też ta uniwersalna świadomość istnieje, nie wiedzą czym ona jest, ale wiedzą, że jest. Tak. Poczucie wszechogarniającej wdzięczności, to jest często co się pojawia, ale jeszcze nawiązując do tych poziomów świadomości, warto się przypatrzyć temu tematowi, chociażby dlatego, żeby wiedzieć, kogo słuchać, kogo brać się za mentora, kim się inspirować, co brać dla siebie, które informacje przyjmować dla siebie, które zostawiać. Tak? Oczywiście pamiętajcie, że każda osoba, którą spotkacie w swoim życiu, ona rezonuje z wami, więc jeżeli dzisiaj słuchacie kogoś, kto tylko, że tak powiem, opowiada głupie, głupkowate żarty w internecie, to też jest okej, a jak słuchacie Dalaj Lamę, to też jest okej, tak? Na wszystko jest czas. Okay. I jeżeli z czymś rezonujecie, to się pojawia na waszej drodze, tak? Ale jeżeli jesteście tutaj, jeżeli już wychodzicie krok dalej, to warto się przypatrzyć temu tematowi, żeby móc potem wybierać dla siebie te miejsca, które będą was rozwijać po prostu. Musicie też pamiętać, że tak naprawdę każda sekunda waszego życia jest waszym rozwojem duchowym. Cokolwiek byście nie robili i cokolwiek nie robiłyby inne osoby, bo nawet taki pijaczek pod sklepem, jeżeli on siedzi tylko i pije, to też jest jego rozwój duchowy, bo on sobie tak wybrał takie życie i takie doświadczenia. Więc osądzając go, że on jest gorszy albo inny i co on może wiedzieć, i to niekoniecznie musi być aż taki skrajny przypadek tego pijaczka spod sklepu, tylko na przykład naszego partnera czy naszego szefa, to zawsze jednak jest to osąd. A będąc w tym wyższym zrozumieniu, to mamy tą świadomość, że wszyscy są w takim miejscu, w którym powinni być. I takie staranie się wyciągnąć ich na inne poziomy świadomości, czasami takie na siłę, nie jest dla nikogo korzystne. I tak naprawdę zaburzamy wtedy ich rozwój, więc ja zawsze mówię, w jeden sposób możemy wpłynąć na otaczającą nas rzeczywistość, poprzez wpłynięcie na samego siebie. Jedynie poprzez zmianę swoich wewnętrznych przekonań, poprzez zmianę swoich emocji, uczuć takich i myśli, które nam towarzyszą na co dzień, jesteśmy w stanie przekroczyć tą barierę i wtedy nagle wszystko w naszym życiu zacznie się zmieniać. I to jest tak, że albo kreujemy swoją rzeczywistość świadomie, albo nie. I tutaj mogę wrócić do tego, co Magda powiedziała o sercu, bo serce jest najważniejszym organem w naszym
życiu jest takim, jakby można nazwać projektorem, który wyświetla film. Jak weźmiecie projektor i ścianę i wrzucicie tam jakieś slajdy, czy jakiś film puścicie, to zobaczycie obrazki zaczną się obrazki wyświetlać na ścianie. I tak właśnie jest z sercem. I tylko, że ten projektor wypuszcza nasze uczucia, nasze myśli, nasze intencje, słowa, to wszystko jest wypuszczane z poziomu serca. A następnie oczy dopiero postrzegają to, co zostało wypuszczone, czyli to już jest efekt wtórny. Oczy tylko widzą to, co już się wydarzyło, to, co już sami poprzez ten nasz najważniejszy organ w ciele, to, co wysłaliśmy poprzez ten nasz projektor i to, co się nam zostało wyświetlone. Jedynie my odpowiadamy za ten film, który widzimy. Tu nie ma żadnych reżyserów, tu nikt nie pociąga za sznurki, jedynie od nas zależy, jaki my ten film będziemy widzieli. Bo słowa słowami, ale tak naprawdę uczucie i emocje, jakie my nadamy tym danym słowom, danym wydarzeniom, to one dopiero powodują, czy ta rzecz się zmaterializuje, czy nie. Więc to musi być jedno i drugie. No właśnie, ten film, który oglądacie niby u drugiej osoby, tak naprawdę to jest wasz film. Dlatego gęsto dlaczego afirmacje nie działają. No bo nie ma tam emocji, nie ma tam uczucia, tam samo powtarzanie pewnych rzeczy i gotowych schematów nic nie daje, bo to nie zmienia naszych przekonań, które mamy tak mocno zakorzenione, że samo jakby takie suche wklepywanie, staranie się wklepywania w głowę jakichś konkretnych zdań, no po prostu nie działa. To tak jak czytanie książki w sumie, nie? Bierzecie książkę i czytacie i sobie myślicie, o, dobrze gada, trzeba kochać siebie. No ale co z tego zdania wynika? No nic, tak? Więc to jest takie suche trochę przeczytanie. Trzeba by wejść gdzie indziej, trzeba by wejść rzeczywiście do kina, zobaczyć jak ten James Bond po prostu ucieka przed bombą, albo gdzieś tam jak go gonią wszyscy z karabinami i poczuć te emocje, które on czuje, tak, lekki strach, lekkie napięcie, podekscytowanie i tak dalej, więc to tutaj trzeba wejść. Więc tutaj jest pytanie też do Was, z jakiego poziomu serca kreujemy tą rzeczywistość, którą widzimy. I tu się kłaniają właśnie poziomy świadomości, między innymi według Hawkinsa. Tak, no my tutaj przytoczymy Hawkinsa, bo on jest najpopularniejszy dzisiaj. Super, że jest bardzo popularny, bo on bardzo prosto pisze. Nawet jak może nie, jak części osób wydaje się, że to jest skomplikowana wiedza, to przeczytajcie drugi raz jeszcze. To jest naprawdę bardzo prosty przekaz, do którego my osobiście zachęcamy. I sobie tutaj może zerkniemy, co? Na zdjęcie, na skalę. No dobrze. Tak, żeby przypomnieć. Część z Was doskonale ją zna, część pierwszy raz pewnie zobaczy, ale wiecie, Bruce Lee codziennie trenował co? Podstawy. No właśnie i tak jak ja zawsze mówię w moim tai chi, to było doniu i toju. To takie 2 podstawowe ćwiczenia naprawdę dla przedszkolaków praktycznie przez kilkanaście lat codziennie, przez minimum godzinę do ćwiczenia. Żeby móc poczuć w całym ciele, jak to tai chi się rozchodzi. Więc tak, Bruce Lee też ćwiczył swoje doniu i toju i tak samo my tutaj codziennie zaczynamy od podstaw, bo podstawy niby najprostsze, słuchajcie, ale najważniejsze. Z jakiego poziomu emocji lub z jakiego poziomu świadomości będziemy odtwarzali ten film, to tak też będziemy ten obraz widzieli. I pamiętajcie, tak jak wam powiedziałem przed chwilą, dopiero to, co widzicie, to jest efektem tego, co wcześniej wysłaliście. Ten obraz, który jest wam pokazany, to jest to, co wy w sobie nosicie być może od zawsze. No i teraz tak, patrząc na tę skalę, ja tak logicznie, analitycznie do tego trochę podejdę, patrząc na tę skalę, widzicie po lewej stronie listę emocji, poziom wibracji. Wibracja to jest inaczej poziom energii w waszym ciele. Tak? Możecie sobie wyobrazić, że jesteście od stóp do głów taką bateryjką i ile macie energii. No i 20 to tak ledwo w stopach napełnione, tak, takie podeszwy stóp, a 1000 to aż się przelewa przez czubek głowy.
Mówi się, że 200 to jest ten poziom energii, czy powiedzmy tak może po kolana, nie, do połowy ud. To jest ten poziom energii, 200 to jest ten poziom energii, który pozwala nam jakoś żyć, tak żeby było ok. Wszystko poniżej 200 to jest jeden totalny brak, czyli wiecznie ciągłe choroby, ciągłe problemy, brak pieniędzy, no ciągle coś. Ale jak to się okazuje w czyimś życiu, bo to nawet ktoś nie musi mieć takiego zrypanego czy spieprzonego życia, ale tak, ciągle narzeka, ciągle biadoli, ciągle się smuci, ciągle szuka powodu do smutku, do płaczu, do użalania się. Ciągle coś. Nie? To jest właśnie mało energii, nie jesteśmy w stanie podskoczyć. A im więcej energii, bo my dzisiaj byliśmy na placu zabaw, nie? Na trampolinie. To jest szok po prostu, to skakanie. Skakanie, no to fakt, że dodaje energii, ale jakby też mierzyliśmy trochę poziom energii wysokością podskoków. Więc im więcej energii, tym wyższe te podskoki. I powyżej 200 to już zaczynamy sobie fajnie radzić. Te podskoki fajnie wyglądają. Im wyżej podskoczymy, tym więcej widzimy dalej. Nie? Jak podskakujesz na poziom na przykład 250, 300, to już naprawdę widzisz dużo dalej ten horyzont i widzisz, jak świat potrafi być tutaj trochę szary, ale tutaj fajnie kolorowy i skierować swoją uwagę na to kolorowe i iść tam, doświadczać tego i tak dalej, więc im wyżej podskakujemy, tym większa nasza świadomość, bo więcej widzimy, więcej rozumiemy. I teraz pewnie pamiętacie poziom miłości, nie? 0,4% ludzi na świecie tam jest. Pytanie, gdzie ty jesteś? No, tutaj nie będziemy wam mierzyć, nie martwcie się. Moglibyśmy, ale po co? Za dużo was jest. Nie będziemy wam mierzyć. To samemu można ocenić, samemu można zauważyć. Bo oczywiście jakby od swoich reakcji tak naprawdę, Mhm. jak widzicie, jak reagujecie na pewne rzeczy, bo to nie jest tak, że jesteśmy na jednym poziomie świadomości cały czas i zaraz też o tym będziemy mówili. To jest trochę tak, że musicie wziąć przede wszystkim 100% odpowiedzialności za to, co jest. Że to wszystko, co się dzieje, to nie jest, że ktoś coś wam zrobił, że ktoś był dla was taki albo inny, tylko wy sami to tak zdecydowaliście sobie odtworzyć i wybrać i tak to odczuć przede wszystkim. Też robicie to głównie przez to, że takie macie zakorzenione podświadome programy. Trochę to jest tymi podświadomymi programami, to jest tak jak właśnie z zawirusowanym komputerem. My jesteśmy zawirusowani różnymi punktami widzenia, różnymi przekonaniami, które były nam wpajane od dziecka i dopóki się nie odwirusowujemy, dopóki nie wyczyścimy tego naszego projektora lub tego naszego umysłu, w którym, czyli jak można by powiedzieć, dysku twardego, dopóki nie zrozumiemy, tak naprawdę, czym rzeczy są, to będziemy ciągle w tej bali z wodą, taką wiecie, w której się już wykąpało 100 osób i my ciągle do niej wchodzimy, raz po raz się dziwimy, że nie jesteśmy czyści, że wychodzimy z tej bali, a jesteśmy ciągle brudni. Jak to możliwe? No bo ciągle wchodzimy do tej samej sytuacji, ciągle wchodzimy do tej samej, odtwarzamy tą samą historię i tak jak właśnie woda w tej bali, jeżeli się jej nie wymieni, no to ona po pewnym czasie zaczyna śmierdzieć i te nasze sytuacje też, one się raz po raz powtarzają się, że niejednokrotnie tego doświadczyliście, że mimo zmiany, czy to pracy, czy to partnera, czy to jakiejś sytuacji, te historie i tak do was wracają. One zawsze wrócą, dopóki ich nie przerobicie. To jest sytuacja typu kat-ofiara. I to jest czas, to jest właśnie ten moment, żeby teraz to zakończyć, żeby już więcej nie wchodzić w te historie, a jedynie możemy to zrobić nie poprzez ucieczkę i nie poprzez walkę, ale poprzez zaakceptowanie, poprzez pokochanie, poprzez zrozumienie i poprzez odpuszczenie. To ja dzisiaj miałam ciekawą rozmowę, pozdrawiam, jeśli jesteś z nami dzisiaj. Podam to jako przykład, bo to jest coś, co większość ludzi tak czuje, nie? Kiedy właśnie gdzieś tam rozmawialiśmy właśnie o takiej akceptacji, no i słyszę, no ale jak ktoś mówi o mnie kłamstwa, jak ja mam to zaakceptować?
No jak? prawda? No jak, no właśnie. No i tutaj trzeba troszeczkę więcej zrozumienia. Słuchajcie, jeżeli... To już chodzi, jak teraz do gry wchodzi już zrozumienie zrozumienie. tego, czym rzeczy są. Tak. No. Jeżeli chodzi o tę skalę, to co Paweł powiedział, że to nie jest tak, że my siedzimy w jednym miejscu cały czas, my mamy swój zakres, to już wiecie, prawda? Umysł logiczny jest w stanie doskonale powiedzieć, co to jest miłość i co to jest wstyd, ale wibracyjnie niekoniecznie tam jesteśmy. Więc każdy ma swój zakres, ma takie pole, w którym się porusza. Ma swoje minimum, do którego spada w najtrudniejszych momentach i maksimum, do którego przechodzi wtedy, kiedy życie układa się sielsko i anielsko. No najczęściej jest na swoim poziomie średnim, ale i teraz tak, można mieć inny poziom świadomości, jeżeli chodzi o relacje, można mieć inny poziom świadomości, jeżeli chodzi o pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Także to się tutaj wszystko zmienia. Dokładnie. I żeby zakończyć ten kontrakt kata i ofiary, bo że wszyscy wasi bliscy, wszyscy wasi niebliscy, wszyscy ci, którzy wam zaszli za skórę albo zrobili wam coś złego, wyrządzili jakąś krzywdę w życiu, jest tylko dlatego, że wy zawarliście z nimi taki kontrakt, pewną umowę, że tak właśnie będzie to rozegrane i wy wybraliście sobie tego doświadczyć, po to, żeby móc to przetransformować i żeby więcej do tego nie wracać. A jedynie z tego poziomu powyżej 200 jesteśmy w stanie tą umowę rozwiązać. Bo jeżeli będziemy podchodzili do tej umowy z poziomu poniżej 200, no to będzie ona nam prezentowana raz po raz. To będą to właśnie te teściki, egzaminy życiowe, które będą nam pokazywały tak naprawdę, w którym miejscu jesteśmy, bo my możemy na przykład medytować rok czasu i mówić, że wszystko, wszędzie już tylko jest miłość i kocham wszystkich, jest pięknie i w ogóle jest wszędzie po prostu tęcza i różowe okulary i tak dalej i być nawet załóżmy na poziomie 500, ale wystarczy jedna rzecz, która nam coś innego pokaże i my momentalnie spadamy na załóżmy 30 poziom albo na poziom 20. No tak, no jest fajnie, dopóki jest fajnie, a jak jest trudno, to nagle robi się problem. I słuchajcie, teraz tak, taką jedną rzecz też chciałam powiedzieć. Jeżeli jesteśmy, też tak, pamiętacie, jak ostatnio mówiliśmy o tym wiązaniu butów, żeby nie wiązać komuś na siłę butów i kiedy też wiążemy na siłę buty. Nie tylko wtedy, kiedy próbujemy komuś coś przetłumaczyć, ale też wtedy, kiedy odpowiadamy na czyjeś pytania. Czasami ludzie przychodzą do nas z pytaniami, ale tak naprawdę nie oczekują odpowiedzi, bo za każdym razem, kiedy usłyszą odpowiedź, i to najczęściej w rodzinie u siebie usłyszycie, to usłyszycie tak, ja już to wiem, ty nie jesteś mną, nie jesteś w mojej sytuacji, ty mnie nigdy nie zrozumiesz i tak dalej, i tak dalej. Więc ta osoba, mimo że zadaje pytania, nie chce usłyszeć odpowiedzi, bo nie jest na nią gotowa, bo nie jest w stanie wyjść wyżej na tej skali. Taki czas. I my, nawet starając się odpowiedzieć, no to próbujemy komuś zawiązać buty. I my często, zdarza nam się też wiązać te buty, nie? Na prawo i lewo. I często jest tak, że dyskutujemy ze sobą, pytając, znaczy tak, chcemy coś na przykład komuś powiedzieć, wytłumaczyć, a potem siedzimy na spokojnie i Paweł do mnie mówi, weź pogadaj tam na górze i zapytaj, czy to będzie dobre dla tej osoby. Dosłownie. Ja wtedy tak się otrząsam, mówię, dobra, najpierw sobie tu pogadam, nie? Potem z moim wyższym ja i tak słyszę, no nie mów tego. Tak sobie myślę, ale to była taka świetna odpowiedź. Niby rozwiązała wszystkie problemy. A tu jednak słyszę nie rób tego, bo to nie będzie, bo jakby nic z tym nie wskórasz, nie? Próbujesz komuś zawiązać buty. Więc my często to robimy nieświadomie. Dlaczego? No z dobrego serca, tak? Ale chcemy dobrze, ale też patrzymy przez swoje pryzmaty. Tylko, że znowu, to co też Paweł często powtarza, kiedy próbujemy komuś zawiązać buty, to nie pozwalamy tej osobie się rozwinąć. Jakkolwiek to brzmi. Może to brzmieć tak nieludzko, nieempatycznie, bez serca, że komuś się nie chce pomóc. Co innego jest pomagać na przykład biednym dzieciom głodującym, nie? Które nie są w stanie poprosić o pomoc, a co innego jest pomagać osobom, które mają cały zestaw informacji, a jeszcze nie są gotowe, żeby wybrać te informacje, które są potrzebne na ten moment.
to jest trochę tak, że jeżeli ktoś idzie z tymi nierozwiązanymi butami, to trzeba mu pozwolić w nich iść, bo my wiemy, że on się za chwilę przewróci, ale on ma się przewrócić, bo jak się on nie przewróci i całe życie będzie ktoś mu te wiązał buty, no to on nie po to tu przyszedł. On po to przyszedł, żeby doświadczyć tego przewrócenia się, raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, aż w końcu sam zrozumie, pojmie, że że te buty to on sam sobie musi zawiązać. Bo inaczej to będzie powtarzał w kółko i my na to zmarnujemy kupę energii, wszyscy naokoło zmarnują kupę energii, a efekt będzie żaden i tym bardziej można powiedzieć, że to nie nasza sprawa. Bo każdy jedynie może odpowiadać za siebie i za to, co on tutaj tworzy i kreuje. Więc wracając jeszcze do tych właśnie poziomów świadomości, bo na pewno spotkaliście się z takim twierdzeniem, że na ziemi może być raj, albo może być piekło i to jest w tym samym miejscu, tak? Możemy tworzyć albo raj, albo piekło i z poziomu powyżej 200 mamy możliwość tworzenia raju, z poniżej 200 raczej tworzymy tego raju brak. I to, co nam nie służy, to przebywanie w pretensji, w żalu, w tych stanach takich, które nie do końca są zgodne z naszą naturalną wibracją, bo nasza naturalna wibracja to jest radość, to jest miłość, to jest szczęście, to jest wszystko to, których tych na pewno stanów też już raz chociaż doświadczyliście. Ale poprzez właśnie to oprogramowanie całe, które nam zostało zainstalowane, przez różne rytuały, które w ciągu swojego życia zostały na nas nałożone, można powiedzieć, że zapomnieliśmy o tym, kim jesteśmy, że śpimy, to jest takie popularne stwierdzenie, że czas się wreszcie obudzić. I z jednej strony dalej będą ludzie, którzy będą mówić, że życie jest ciężkie, że trzeba dużo pracować na pewne rzeczy, że ludzie są tacy i owacy, ale część z was już na pewno to wie, że można wybrać całkiem inną rzeczywistość i te wszystkie rzeczywistości są dla nas tak samo dostępne. Jedynie poprzez to, co my będziemy czuli sami w sobie, to będzie nam prezentowane na zewnątrz, więc to jest po raz kolejny kwestia zrozumienia i po raz kolejny kwestia zaczęcia pracy u podstaw, czyli pracy z samym sobą. Tak, a propos rytuałów, to taką lekką dygresję skoczę na manowce, może być? Bo oczywiście, słuchajcie, bo my, tak powiem, rodząc się w tym społeczeństwie, które ma swoją kulturę, ma swoje religie, upodobania, przyzwyczajenia i tak dalej, przechodzimy przez szereg rytuałów, które zamykają nam pewne drzwi, pewne spojrzenie na rzeczy duchowe. Dosłownie to zamykanie odbywa się podczas tych wszystkich rytuałów, które znacie. My nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły, bo to nie jest temat. Ale będąc na Dominikanie, poznawaliśmy gdzieś tam historię rdzennych mieszkańców Indian Taino i czego się dowiedzieliśmy? O tym, jak oni rozwiązywali swoje spory. Nie? Czyli na przykład gdzieś tam się pokłócili i się okazało, nie wiem, że jedna osoba powiedziała: ty mi ukradłeś 10 butelek, czy tam 10 dzbanów, a drugi mówi: nie, ja ci nic nie ukradłem, to jest oszczerstwo. Wymyślam teraz tę sytuację. No zauważyłem. Ale kontynuuj. Tak, na bieżąco to po prostu wymyślam. No i teraz co? Jak rozwiązać ten spór? Bo musicie wiedzieć, że Indianie Taino tworzyli taką utopijną społeczność. Znaczy dzisiaj to się nazywa utopijna, wtedy wcale nie była utopijna, tylko była rzeczywista, bo oni tak żyli doskonale, sielsko i anielsko wręcz. Więc co robili? Żeby rozstrzygnąć spór, kto ma rację. Nie kto jest winny, tylko kto ma rację. I tutaj też musicie zwrócić uwagę na słownictwo. Tak? Nie szukamy winnych, ale szukamy tego, kto ma rację. Szli grać w piłkę nożną i ta drużyna, która wygrała, ta miała rację. I oczywiście nikogo nie wieszali za zabranie tych dzbanów, tylko po prostu wypijali tyle dzbanów alkoholu, ile tam było dyskutowane i potem szli razem na imprezę, rano się budzili i wszystko było dobrze. Ale grali w piłkę nożną. Po prostu, słuchajcie, sport,
Czyli tak, żeby podnieść swój poziom energii. Im więcej energii, tym lepsza świadomość, tym lepsze emocje. Zobaczcie, jak patrzymy na tą skalę wibracji. Akceptacja, rozum, miłość, radość, pokój. Im więcej energii w ciele, a wiecie, że sport wytwarza więcej energii, więc oni to po to robili. Przy tym dobrze się bawili, a potem jeszcze razem szli na imprezę na koniec. Fajne rozwiązanie? Ciekawe na pewno. Ciekawe. Że większość sporów w ten sposób rozstrzygano, to ten świat też by inaczej trochę wyglądał. No właśnie, Człowiek- no i dlatego niestety już ich nie ma. Ale- Kolumn tam Ale to piłkarze, przegonił. ale najlepsi piłkarze by mieli ale, zawsze rację, to też trochę ale słabo. Drake, no. Wszyscy musieli się on uczyć grać w wykręcił. piłkę. No, Dobra, słuchajcie, może nie takie głupie to by było. to jak wam mówiliśmy ostatnio, wszyscy ci, którzy są na zewnątrz, czyli wszyscy inni są tak naprawdę naszymi nauczycielami i my możemy to wykorzystać, tą wiedzę i wykorzystać ich jako nauczycieli i zobaczyć, co oni nam chcą pokazać i co my mamy, jakie wnioski wyciągnąć z tej danej lekcji. Więc to jest bardzo ważna wskazówka. I pamiętajcie też, że poziom tego rezonansu Schumana bardzo wzrasta cały czas. I on będzie wzrastał. I te rzeczy będą się działy coraz szybciej. Wszystko będzie przyspieszało. I dlatego też jak kiedyś trzeba było na to swoje zamówienie długo czekać, tak teraz te nasze zamówienia dzieją się czasami nawet niemal natychmiast. Tak. Ewa napisała, coraz częściej widzę swoje małe manifestacje. No właśnie. Myślę, że częściej obserwujemy na razie te manifestacje takie nieprzyjemne, że się wkurzymy na coś i zaraz, nie wiem, skręcimy nogę albo pani w sklepie na nas krzywo spojrzy i tak dalej. Więc częściej widzimy te negatywne manifestacje, bo nam jest po prostu dalej łatwiej je sprowokować, stworzyć, ale jeżeli widzicie te pozytywne, to też super. Musicie też, teraz będziemy stawali przed takim jakby dokonaniem wyboru. Czy chcemy zostać w tym starym świecie, czy się przenieść do tego nowego, do takiego, jaki my byśmy chcieli, żeby on był. I stary świat, tak jak wam powiedziałem, on się charakteryzuje właśnie nienawiścią, pogardą, złością i osoby, które będą rezonowały z takimi częstotliwościami, no im będzie bardzo ciężko. I one na tych częstotliwościach nie da się długo przetrwać i nawet ciała nie są w stanie przetrwać i potrafią ciała nie wytrzymują tych częstotliwości i często ciała po prostu odchodzą. Ale tak jak wam powiedzieliśmy, nasz czas egzaminów i wy już wiecie, że przez to chociażby, że tu jesteście, to zdecydowana większość z was, jak nie wszyscy, na pewno jesteście na tej skali 200+, albo przynajmniej wiecie, że warto być powyżej 200 i do tego wam jest bliżej i z tym częściej rezonujecie. Ale musicie też mieć świadomość tego, że jak włączycie telewizor lub czytacie jakieś wiadomości różne w internecie, to jest tak jakby te informacje, które do nas płyną z różnych mediów, to jest tak jakby ktoś strzelał karabinem maszynowym. I to są bardzo niskowibracyjne, jeżeli mówimy z tego poziomu świadomości wiadomości, informacje. I nawet jeżeli my możemy mieć super weekend, załóżmy, gdzie medytowaliśmy, spotkaliśmy się ze znajomymi, robiliśmy różne rzeczy dla siebie, żeby było radość, szczęście, fajnie i byliśmy naprawdę wysoko na tej skali, to wystarczy jedna taka informacja, jak ta kula, która nas trafi i momentalnie spadamy już na ten poziom 20, 70, strach jest na 100. A przede wszystkim to, co widzimy, to, co się dzieje naokoło cały czas, to jest nieustanne wzbudzanie w nas strachu. Gdzie nie włączymy telewizora, gdzie nie włączymy radia, gdzie nie rozmawiamy z kimś na ulicy, to wszyscy jesteśmy tym strachem karmieni, a tak naprawdę to my ten strach karmimy, bo zobaczcie jedną rzecz. Załóżmy, że jesteście na poziomie 500 i wpadacie w jedną sekundę, bo to nie potrzeba dużo czasu, sami wiecie, jak ktoś was potrafi wytrącić z równowagi i spadacie na taki poziom 100. I zostało, i to między 500 a 100 to jest 400 różnicy. I co się stało z tą energią? Że energia nie znika. I tak jak Wszyscy po warsztatach Energy Mastery wiedzą to, prawda? Energia nie znika. energia się transformuje. I pytanie, kto na tym korzysta i kto tej energii używa, bo musicie wiedzieć, Gdzie ona trafia? że skoro wy już jej nie macie, to ona gdzieś trafia.
I po to to wszystko jest właśnie stworzone, bo tu nie o pieniądze chodzi w tym świecie, gdzie jest takie powiedzenie, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ale tu przede wszystkim chodzi o waszą energię. I To wy, jest cenniejsze. niż skupiając, pieniądze. zasilając takie rzeczy, wy oddajecie tą swoją energię. I te egregory, bo tak to się nazywa, są zasilane waszą energią i to jest, można to zrobić, możecie zasilać je na 1000 sposobów i na 1000 różnych rodzajów może być tych Egregory to są egregorów. pewne idee, pewne koncepty, pewne tematy, które kiedy są zasilane energetycznie rosną i mogą powodować więcej dobrego albo złego. Dokładnie. Ktoś pisze, że od 2 lat telewizora nie ma. Tak, ale wystarczy na przykład iść na rodzinną kolację i już zaczynają się rozmowy na najbardziej teraz popularne tematy i to nie trzeba daleko szukać, żeby się z kimś posprzeczać, prawda? I gdybyśmy byli w stanie utrzymać ten poziom energii sprzed tej rzeczy, która, że tak powiem, obniżyła nasz ten poziom świadomości, to byśmy mogli kierować życie takie, jakie pragniemy, z tamtej. Gdybyśmy byli cały czas w tych wyższych poziomach, wtedy kreujemy raj na ziemi, wtedy kreujemy życie takie, jakie chcemy i można powiedzieć, jesteśmy stale w nich. I nas nie dotykają te rzeczy, które się dzieją naokoło. I to jest też to słynne oko cyklonu, o którym często mówimy, że na zewnątrz może być burza, może być zawierucha, mogą się dziać różne rzeczy, one się będą dziać, ale nas to nie tyka, nas to nie dotyczy. My możemy iść z rękami w kieszeniach, wesoło sobie pogwizdując i wiemy, że to nie jest nasze i my nie musimy się tym przejmować. Tak, a propos telewizji, bo ja na przykład nie mam telewizora od 16 lat no i nie oglądam. Jak u kogoś jestem, to też, że tak powiem, nie oglądam. Ale w internecie jest dużo alternatywnych mediów, które ja na przykład osobiście bardzo lubiłam, które też sieją ogromny strach i niepokój i niby mówią tak zwaną prawdę, ale no, takie informacje, że po prostu potem boimy się wyjść na ulicę. Że ogólnie teraz wszędzie, gdzie byście nie... Albo chodzimy walczyć, protestować. Nie słuchali, dokładnie. Teraz już te media alternatywne, wiadomo, one też są potrzebne, aczkolwiek jak słyszycie, że ktoś was straszy czymś, jak słyszycie, że macie się czegoś bać, to po prostu nie słuchajcie tego i wyjdźcie, bo to jest kolejna rzecz, która powoduje w was trwogę i która powoduje to, że spadacie z tego poziomu świadomości i oddajecie swoją energię tej danej rzeczy. A jeżeli się oddajemy tej danej rzeczy energię, to tylko ją wzmacniamy. Tak samo, jeżeli chodzi o protesty, my tylko te protesty wzmacniamy. Idąc na protest, nic dobrego z tego nie wyniknie, tak? Ten protest, ta sytuacja się nie zmieni, tylko ją jeszcze bardziej swoją energią wzmocnimy. No właśnie, a jeszcze a propos spotykania dobrych rzeczy, czy tam gwizdania i trzymania rąk w kieszeniach. No wyobraź sobie siebie, możesz zamknąć oczy nawet teraz, wyobraź sobie siebie, że twój poziom energii to jest 500. I ta energia sięga od twoich stóp po trzecie oko. I całe twoje ciało jest zalane energetyzującym światłem, jakkolwiek to sobie wyobrażasz. Jesteś w stanie spotkać tylko osoby, rzeczy i sytuacje, które mają dokładnie to samo, co ty. Czyli taki poziom energii po trzecie oko i do poziomu miłości. I co to będą za osoby, co to będą za sytuacje, co to będą za rzeczy. Kiedy ty masz w sobie tyle energii, to praktycznie wszystko, co spotykasz, będzie miało jej w sobie tyle samo. A jeśli spotykasz kogoś, kto cię wkurza, kto cię denerwuje, kto ciągle rzuca ci kłody pod nogi, coś, co jest straszne, coś, co jest nieprzyjemne, to znaczy, że twój poziom energii to są te stopy, może kolana. No więc dlatego ciągle mówimy, że jesteśmy w stanie zinterpretować, kto jaki ma poziom świadomości, albo kto jakie ma ograniczające przekonania, przez obserwację tego, co spotyka go na zewnątrz. Bo
to są no, właśnie takie najlepsze dowody. Oczywiście my jesteśmy w stanie sprawdzić tak dokładnie, tak, zmierzyć miarką, jaki ten poziom energii jest w Was. Nie na zasadzie słuchania Waszych historii, ale na zasadzie po prostu łączenia się z Waszym ciałem energetycznym, tak, ale Wy możecie zrobić to samodzielnie przez obserwację. Kinga, fajnie, że my Ciebie też tutaj spotkaliśmy. Więc to, co też Magda powiedziała, jeżeli będziemy zasilali tą rzeczywistość poprzez brak akceptacji, brak szacunku, wdzięczności, poprzez pogardę, złość czy żal, to my tą energię będziemy oddawali. Natomiast jeżeli będziemy w akceptacji, w uszanowaniu wszystkiego, we wdzięczności, w miłości bezwarunkowej, jeżeli będziemy w stanie pokochać, co jest nie do pokochania, bo to jest najtrudniejsza lekcja dla nas, bo łatwo nam kochać swoich bliskich i tak dalej, ale już na przykład dziecka sąsiada już tak bardzo nie kochamy, bo to już nie jest nasze dziecko. Ja tutaj pozdrawiam Cię serdecznie i bardzo Cię kocham, ale posłużę się tym zdaniem. Tak, moje dzieci to ja lubię, ale cudzych dalej nie? Znaczy, ja wiem, o co chodzi, bo wiadomo, że biologicznie no bardziej kochamy swoje, nie? I przymykamy oko na wszystkie trudności. Tylko chciałam się posłużyć tym zdaniem, bo ono jest fajne. To wcale nie znaczy, że ta osoba, którą teraz przywołuję, to mówi, że nie lubi dzieci, znaczy nie lubi ludzi, tylko to jest takie trochę przejaskrawione, żeby właśnie pokazać, nie? Że swoje brudy to tam jakoś się zniesie, ale u kogoś? No i właśnie tu chodzi o to uszanowanie też tego, co jest nie do uszanowania. I będąc w tych stanach świadomości, my nie dość, że będziemy mieli swoją energię, to jeszcze będziemy zasilani tą energią z pola i nie będziemy potrzebowali żadnej energii z zewnątrz. I wtedy można powiedzieć, że jesteśmy taką samonapędzającą się maszyną, która jest samowystarczalna i nie potrzebuje nikogo ani niczego, ale ma, bo ona sobie sama wybiera to, co chce, a nie to, co musi.